nastał moment, w którym trzeba uzupełnić kolekcję DU, którymi jeździłem, a że słyszałem cały czas, że Lanos jest nudny, że Lanos jest nijaki, że w ogóle brzydki i tak dalej, to testuję dzisiaj ciekawego Lanosa i mi się podoba. On jest jakiś, to nie jest zwykły, nudny Lanos, chociażby świnka Peppa aprobuje. No i Lanos z Parktronikiem. Historia Lanosa jest długa, bo był produkowany jako DU, był produkowany jako FSO, jako Chevrolet, jako ZAZ i później żył dłużej i świetniej, dobra, może nie świetniej, ale dłużej jako Chevrolet Lancetti. To jest Lanos w wersji S, najbiedniejszej. Z opcji to ma wspomaganie kierownicy i w zasadzie tyle. Nie ma ABS-u, jakichś zbędnych dodatków, ale ma silnik 16-zaworowy 1.5, 100-konny. 100? Coś koło tego. Ten Lanos na początku był zwykłym ciemnozielonym Lanosem. Teraz jest niezwykłym i nieciemnozielonym Lanosem. Co ciekawe, ten wąż tutaj jeździ już drugi rok i nie odpadł. Więc naprawdę spoko. Plus tu uważam, że jednak malowanie wałkiem jest profesjonalne, ponieważ cały samochód jest pomalowany farbą w sprayu. I mówię, że cały z pełną premedytacją, bo jest pomalowany cały. I w środku i z zewnątrz. No oczywiście jest to król dróg. I to nie Żuk jest królem dróg, a król Lanos. King Lanos. TikTok, Instagram i chyba tyle. Także tam na bieżąco jest, jak coś się zmienia z Lanosem, to właściciel wrzuca. No i właśnie, co to jest za Lanos? Bo jest to BMW Civic S63 AMG DU Lanos V8 TDI. Brakuje mi tu jeszcze jakiegoś emblematu, jakiegoś 1.6 GL. To była podpowiedź. Ogólnie jest to Lanos, którego spotkacie na szczecińskich drogach i na pewno go nie przeoczycie. To oczywiście zadałem właścicielowi taktyczne pytanie, czy cenzurować blachy, żeby nikt go na drodze nie poznał. To tak chyba nie działa. I naprawdę ten samochód wzbudza mnóstwo uśmiechów na ulicy, a nawet jeśli ktoś się nie uśmiecha, to się za nim odwróci. Więc proszę bardzo, kolejny przykład na to, że nie trzeba wydawać milionów na nowe samochody, żeby mieć samochód, który naprawdę zwraca uwagę ludzi. No i jest chroniony. I jeździ nim dyrektor. Wbrew pozorom to pytanie, jak z policją, jest dosyć uzasadnione, ponieważ co mi właściciel opowiadał, to często policja myśli, że właściciel tego samochodu jest pod wpływem czegoś. Nie rozumiem tego podejścia. Jest to samochód naprawdę wspaniały i naprawdę można takie jeszcze stworzyć na trzeźwo. Bo też jest dużo pytań, po czym powstał ten samochód. Ten samochód powstał po wycofaniu się z decyzji ze złomowania. Fajnie. No i tak, haters gonna hate. Jak najbardziej sobie teraz wyobraźcie, co się dzieje, jak ten Lanos przyjeżdża na imprezy samochodów klasycznych. A ja wiem, gdzie mógłby być naprawdę ciepło przyjęty i coś wygrać. Na festiwalu pojazdów nieznanych, nieudanych i zapomnianych. No i dobra, czy on jest sam w sobie Lanos, czy jest ciekawą konstrukcją? Nie, jest to zwykły, prosty samochód dla ludzi. Taki zwykły, najzwyklejszy do jeżdżenia na co dzień, który miał być tani i obecnie zwykłe Lanosy to albo są nadal czyjeś pierwsze samochody. To był pierwszy samochód. Czy grzybowozy takie rasowe, gdzie stoją gdzieś podrutowane na czarnych blachach pod sklepami. Co kiedyś wrzucałem Lanosa na czarnej, którego spotkałem tam pod jakąś Castoramu czy czymś. I ten Lanos burzy jakiekolwiek podejście do DU, bo słyszałem kiedyś, ktoś mi napisał komentarz prawilna kapusta odnośnie tego Polo ze znaczkiem DU. I właśnie, bo jednak DU jest cały czas uważane za taką markę nijaką, takie po prostu tanie DU, ktoś nie miał pomysłu na samochód, czy nie miał pieniędzy na samochód, to bierze DU. Nie zgadzam się, chociażby widzieliście mój film o Espero i Leganzie. To gdzieś Wam tu wyskoczy, nigdy nie wiem, z której strony karta wyskoczy i czasami nawet zapominam je dodać, ale chyba z tej strony Wam powinno wyskoczyć. I
Dobra, sam film o Espero i o Leganzie nie był zbyt udany pod względem jakimś takim technicznym, ale jednak DU, mimo tego, że aspirowało też do klasy wyższej, no jednak Leganza, limuzyna prezydencka wręcz, Espero, limuzyna dyrektorska. Może troszeczkę teraz przesadzam, ale Lanos zawsze był uważany za taki zwykły, tani samochód. Obecnie nadal jest tani. To jest samochód, który się nie wyrywał z tego dołka cenowego. Cały czas szoruje gdzieś po dnie, ale dzięki temu nie szkoda ich do różnych dziwnych rzeczy. Nie wiem, czy to jest odpowiednie określenie. Jest też gdzieś Lanos na czarnych blachach, taki zrobiony w stylu wczesnych lat 2000, późnych 90. I to jest adekwatne, bo Lanos był produkowany od 97. Tam później jako FSO, nie pamiętam w jakich latach. Co tutaj jest pod maską? Prezentuję i objaśniam. Tu może on faktycznie wygląda na dziwnie zrobiony, no bo na pewno nie widać, żeby był zaniedbany, bo jednak jak samochód jest tak pomalowany, no to raczej jest zadbany, nie? I pod maską otwieraną normalnie, nie z jakichś drutów dziwnych. Normalnie, teraz weź znajdź ten cyngiel. O, jest. I pod maską znajdziemy silnik, który znacie z Espero, który testowałem. To jest ta sama jednostka. Tutaj jest podpisane jako V8, chociaż jest to 16V, więc można by podpisać jako V16. Ale teraz się chyba troszeczkę czepiam. Jest to jednostka całkowicie klasyczna i znana w gamie DU. Znana pod względem serwisowym, znana pod względem konstrukcyjnym i wystarczająco dynamiczna do całej budy. W sensie można normalnie tym samochodem jeździć. Nie jest demonem prędkości, ale też nie jest wolna. W sensie rozpędza się adekwatnie do tego, co sobą reprezentuje, a nawet lepiej niż niektórzy ludzie myślą o DU. Ten samochód jest naprawdę żwawy. No i jeśli właśnie byście się zastanawiali, w jakim odcieniu zielonego on wcześniej był, no to takim tutaj. Taki klasyczny ciemnozielony Lanos. Kolor nie będący zaskoczeniem w ogóle w samochodach gamy DU. To takie ciemne zielenie, ciemne niebieskie. To było normalne. I teraz można zrobić ASMR. Audi. Ale nie będę tego robić, żeby nie zepsuć. No i teraz zajmując miejsce dyrektorskie, zobaczcie, ponieważ tutaj też się dzieje. O, proszę bardzo. Srebrna ramka na zegary. Nie wiem, czy ona była oryginalna, czy nie. Tu się nie będę wypowiadać. Wydaje mi się, że oryginalnie były po prostu całe czarne zegary, ale może. Tu mamy znaczek BMW. Kierownica Lanosowa, ale mi się bardzo, bardzo kojarzy z kierownicą do Felicji. I tutaj każdy element, zobaczcie, każdy element jest osobno pomalowany, więc jest spoko, jest to naprawdę przemyślane. Tutaj akurat Mercedes. Tak, tu kratka, boczki, tutaj naprawdę wszystko jest pomalowane w sposób taki przemyślany, że to nie jest ej, dobra, zabezpieczmy gazetą i pomalujmy jak leci. Tylko tutaj faktycznie zostało rozebrane i pomalowane. Do tego zostawiając panel klimatyzacji w oryginalnej czerni, zwykłej, nielakierowanej, dzięki czemu on jest naprawdę czytelny i nadal można sobie spokojnie z niego korzystać. No i nie ma przycisku do klimy, nie? W sensie nie ma klimatyzacji w ogóle. Patrząc dalej, to często są listwy progowe z nazwą modelu taką dumną. No to tutaj w tym Lanosie nie jest gorzej. Tu jest S-Line, współgra z emblematem na błotniku, na nadkolu. A z drugiej strony to muszę dosięgnąć tutaj, a tu jest Empower, więc to ten wzmocniony. Idąc do tyłu jeszcze zobaczcie sobie na rekinka, tutaj też jest kolejny kurczak, tu też jest kurczak na zderzaku, zderzak jest żółty, ogólnie ograniczenie prędkości wyciąga więcej niż to 69 na godzinę. He, he, he. A wsiadając do tyłu i sprawdzając, ile jest tutaj miejsca, to możemy zobaczyć przy okazji, że no, tunel środkowy jest niebieski, to widzieliście też z przodu. Popielniczka tu jest na złoto, pomalowana boczki drzwi, ten jest zielony, ten jest niebieski, tu jest małpa. Daszki też są pomalowane, w ogóle to wnętrze
No nie powiecie, że to wygląda źle. To taki polo harlekin po roku w Korei. I co? I miejsce na nogi? No fotel jest troszeczkę bardziej wsunięty do przodu, niż ja bym go sobie wsunął. I tutaj z miejscem na nogi byłoby kiepsko, jakby fotel był odsunięty. Chociaż bez tragedii, ale patrząc na bryłę zewnętrzną, to tutaj powinno być troszkę więcej miejsca. Na pewno na plus będzie miejsce nad głową, chociaż tutaj ktoś mnie obserwuje. Miejsce nad głową jest naprawdę wystarczająco, dopiero jak się tak odchylę, to oto tutaj wygięcie haczę głową. Poza tym naprawdę do góry miejsca jest o wiele więcej niż do przodu. To jest zdecydowanie na plus, ale kanapa jest wygodna, jest miękka, no i jest welurowa, no to też jest potężna zaleta. Naprawdę to jest wygodny samochód i chyba każdy DU, którym jeździłem w tym roku, mnie w pewien sposób zaskoczyło. No i teraz możemy się zastanawiać, dlaczego mnie w ogóle zaskoczył komfort, czy ten samochód, czy sam sposób i chęć w ogóle zrobienia go w takiego harlekina, w coś niespotykanego. Bo DU nadal jest uważane za markę taką tanią, taką biedną, taką nieszanowaną i te samochody konstrukcyjnie są proste, no bo to jest McPherson z przodu, belka z tyłu. Silnik też jest prosty, 2 wałki rozrządu, ale poza tym to po prostu zwykły wtrysk wielopunktowy i żadnych innych zaskoczeń. Tu nie ma żadnych udziwnień, nie ma żadnych komplikacji. To jest po prostu zwykły samochód, tak mechaniczny, taki zwykły samochód, któremu można zaufać na co dzień. Ale to podejście do DU miało sens, jak DU jeszcze istniało. Obecnie DU no już parę ładnych lat nie istnieje i te samochody zaczynają ginąć, bo nikomu nie szkoda DU, jak trzeba je zezłomować i te samochody po prostu co chwila lecą na złom. Te samochody też lubią sobie zardzewieć. Tutaj akurat jak widzicie jest ładnie zdrowo. Więc poza tym, czy jest w tym samochodzie coś takiego, co naprawdę zaskakuje? Może podejście właściciela do tego samochodu, który lubi ten samochód, ale to nie powinno zaskakiwać, bo jest to jego pierwszy samochód. No wiadomo, każdy swój pierwszy samochód darzy sporym uczuciem, sporym sentymentem. Czy to jest samochód, którym należy się wstydzić jeździć? Czy w takiej wersji, no po takich przeróbkach, bo wersja jest najuboższa, czy w ogóle jako Lanos? Już nie, bo jednak, już nie jeśli chodzi o zwykłego Lanosa, bo zwykłych Lanosów już jest coraz mniej. Chociaż jako, że to są późne lata 90. i wczesne lata 2000, to jeszcze nie jest to żaden jakiś bardzo poważany grad, czy nie aspiruje do miana żadnego youngtimera. W przypadku tak pomalowanego, tak ozdobionego samochodu nie można się w ogóle wstydzić tym jeździć, bo to jest jakieś... Zakładam, że na żadnego Lanosa na ulicy ludzie by nie spojrzeli. Tak na tego patrzą. Może gdyby miał czarne blachy, to by wzbudzał jeszcze większy szał. Tutaj taka anegdotka, jak pożyczyłem kiedyś to Espero właśnie z mojego filmu, to jechałem przez parking w galerii handlowej i jakieś dziecko krzyknęło: tata, patrz jaki fajny samochód. Czy to znaczy, że DU już jest tak mało, że kolejne pokolenie zacznie na nie zwracać uwagę? Może. W każdym razie to nie do rozważania na teraz. Pora na jazdę. A ja sobie nie pogadam, stanie na przejście. BMW. To jest kołpaka z wyznaczeń. Ale fajna, mięciutka kierownica. W ogóle kierownica, mimo tego, że porównywałem ją do kierownicy ze Skody, chociażby Felicji, to na plus są wypustki pod kciuki, dzięki czemu nie trzeba rąk jakoś trzymać, bo się ześlizgują na dół, tylko faktycznie wygodnie można sobie trzymać u góry i kciuki się nie ześlizgują i nie bolą, bo jest mięciutkie takie, o. Nie wiem, czy to będzie w ogóle widać na filmie. Sam układ kierowniczy wspomagany dosyć wyraźnie, tak nie w sposób fiatowski, gdzie kierownica chodzi sobie bardzo delikatnie, ale taki właśnie bardzo wyczuwalny, chociaż mam wrażenie, że jest mniej wspomagana ta kierownica niż w Espero, że jednak troszeczkę ciężej chodzi.
ale mimo to układ kierowniczy w ogóle nie izoluje od drogi. Fajnie czuć, co się dzieje z przednimi kołami. Drążek zmiany biegu wchodzi sobie miękko, delikatnie, ale też precyzyjnie. Na wbitym biegu nie ma dużego luzu. Sprzęgło też miękkie, łatwo wyczuć. W ogóle wszystkie pedały i drążki chodzą w sposób taki miękki, ale mimo to precyzyjny, co jest w sumie niespotykanym, bo zawsze z reguły jak coś chodzi miękko, to jest nieprecyzyjne, a to jest właśnie fajnie. Można łatwo trafić w bieg. Układ kierowniczy jest wyraźny, sprzęgło łatwe do wyczucia i nie męczy. I jak wszystko jest miękkie, fotel też jest miękki. Tylko że fotel jest właśnie miękki w sposób wygodny, a nie taki męczący jak na przykład Mercedesie W124. Tu jest całkiem sensownie wyprofilowany. Plecy nie powinny boleć po dłuższej trasie. Zegary proste, czytelne. Niezbyt nudne w sumie, bo jednak tutaj są wpisane w 3 okręgi, kontrolki też są ładnie poupychane. Czcionka nie jest za duża, ale jest prosta. Czytam font, bo tam kiedyś zostałem zwyzywany, że to nie czcionka, tylko font. Wzornictwo przemysłowe zegarów. Czytelne. I silnik jest w ogóle fajnie zrywny. On też 16 zaworów wpływa bardzo pozytywnie na dynamikę. Nie, ogólnie fajnie zrywny. Zrywa się lepiej niż na to by wskazywały parametry. W sumie nawet nie wiem, ile on ma katalogowo do setki, to gdzieś tu na tej Toyocie napiszę pewnie. No, wada jest taka, że silnik nie brzmi jakoś wybitnie w tym zakresie do 2500 obrotów. A jeszcze jest troszkę za chłodny, żeby sprawdzić wyższych. O. I przejazd to jest najlepsze miejsce, żeby sprawdzić zawieszenie. I zawieszenie jest tak całkiem sztywne, chociaż czuć wyraźnie, że tu jest belka z tyłu i sobie delikatnie podskakuje. Ale jest to naprawdę ledwo wyczuwałem, takie typowe dla belki. No i w prowadzeniu spodziewałem się podobnych wrażeń co do Skody Felicji, jednak Lanos jest ciekawszy w prowadzeniu niż Felicia. Może dlatego, że Felicia już śmierdzi Volkswagenem, a Lanos z Volkswagenem nie ma kompletnie nic wspólnego. Lanos ma więcej wspólnego z Polonezem niż z Golfem. No, bardziej dynamiczny łuk, trochę gwałtowniejszy ruch kierownicą, też fajnie siadł. To też kwestia w miarę świeżych opon, troszkę szerszych z przodu, że ten samochód po prostu się pewniej prowadzi w zakrętach. No i co za nami pusto, to może zwolnijmy delikatnie. 2000 obrotów. O. I w wyższych partiach obrotomierza ten silnik brzmi. Nie brzmi jakoś rasowo, ale to jest seryjny wydech. Tutaj to nie jest projekt życia, gdzie gleba, felga, wydech. Tylko zwykły samochód do jazdy na co dzień i powodowania uśmiechów nie tylko dzieci. A co? No brzmi bardzo porównywalnie do Espero, które testowałem. Tylko że Espero miało tą różnicę, że miało dziurawy wydech. Zresztą cóż się dziwić, skoro to jest dokładnie ten sam silnik. I właśnie zegary są bardzo zbliżone do tych Espero, chociaż wydaje mi się, że troszeczkę inaczej została czcionka zaprojektowana i że troszeczkę inne są kreski, w sensie linie na wskaźnikach. Czy to jest bardziej czytelne? Chyba trochę, ale nie wiem. No w sumie no to jest w zasadzie 1:1 z Espero pod tym względem. Kierownica wygodniejsza była w Espero zdecydowanie. W Espero była większa, ale taka cała sama w sobie bardziej mięsista. Jednak wnętrze Lanosa jest, mam wrażenie, bardziej przestronne. I to nawet nie chodzi mi o samą kolorystykę, bo Espero było czarne w środku, ale jakoś tak nie przytłacza pionowością. Tu też się coś dzieje, tu jakieś takie wgłębienie. Deska Lanosa bardziej mi się w sumie nawet kojarzy z Leganzą niż z Espero. Mimo tego, że to jest hatchback, a nie limuzyna. Mam wrażenie, że ten kierunkowskaz tak agresywnie mruga.
O, i na tym łuku bardzo było czuć to, że ta kierownica naprawdę ma porządne to wspomaganie. Co w sumie przy tej masie Lanosa około tej tony nie jest aż tak wymagane, bo no dobra, podstawowe Lanosy nie miały wspomagania kierownicy i w sumie to nawet ono nie byłoby tu jakoś wymagane, bo mam wrażenie, że naprawdę tutaj po prostu jest dodatkiem ułatwiającym manewrowanie niż faktycznie czymś, co umożliwia jazdę. Tutaj jazda tym samochodem z tym silnikiem jest całkiem cywilizowana. Nie wiem, jakby było z 1.4, bo w 1.4 może faktycznie troszeczkę być tej mocy na styk, bo przy tej charakterystyce silnika i biorąc pod uwagę, że teraz jest koło tych 100 koni, to 1.4 o jakieś te 20 koni słabsze może mieć trudności z rozpędzeniem skutkujące gorszą dynamiką i wyższym spalaniem. Ale tak poza tym to nie jest głośno. Mam wrażenie też, że skrzynia jest bardzo krótka, bo mamy teraz 80 na godzinę i ponad 2200 obrotów. O, i już na piątce elastyczność się kończy. Czyli to co, piątka jest nad biegiem? No to by mogło wskazywać, ale dobra. 85, przy 85 na piątce jest... Dobra, to załóżmy, że przy 90 jest około 2500 obrotów. O, nawet dobrze. No to w sumie tak całkiem akceptowali, nie jest to jakoś dużo. Ale mam wrażenie, że w dolnych partiach ta skrzynia jest dosyć krótko zestopniowana, bo na samym początku Lanos jest zrywny z tym silnikiem. Później już dynamika się powoli kończy, czyli raczej mamy samochód do rozpędzania się niż nagniatania z prędkościami autostradowymi. Dobra, hamulce bez ABS-ów, za nami pusto. Nawet nie trzeba ponad połowę hamulca naciskać, żeby sensownie hamować. Tarcze z przodu, bębny z tyłu. W zupełności to wystarcza. To akurat widać, że cały samochód został zaprojektowany w taki sposób, żeby nie było za mocnego silnika do za słabych hamulców, czy za mocnych hamulców do za słabego silnika. W sensie tu jest wszystko spójne. Tu wszystko ze sobą gra. Ta skrzynia też ze sobą jak najbardziej gra i do tych 90 na godzinę takich dozwolonych na krajówce rozpędza się bardzo żwawo i je utrzyma bez problemu. Zachowując też normalne spalanie, no to już jest wtrysk wielopunktowy, no to już też jakoś wybitnie palić nie będzie z tej pojemności. No i na dobrą sprawę w prowadzeniu i w takim ogólnym odbiorze samego samochodu, to jest po prostu dobra konstrukcja, która nie szokuje jako konstrukcja i pozwala faktycznie zaufać i gdzieś pojechać normalnie dalej, bez jakichś większych przygotowań. Ale takie mam wrażenie po każdym samochodzie DU, że to są po prostu zwykłe samochody, w które wsiadasz i jedziesz i one nie starają się udawać jakiegoś samochodu wysokiej klasy. Taki po prostu dobry, przemyślany samochód. Może faktycznie można by się troszkę czepiać jakości tych plastików, tych tworzyw, ale to wtedy, wiadomo, koreańskie samochody nie słynęły z jakiejś wybitnie wysokiej jakości tworzyw czy świetnego spasowania, biorąc jeszcze pod uwagę, że one były składane na żeraniu, więc no, tam ze spasowaniem tworzyw się za bardzo nie lubili. Budy zresztą też. Tak, Lanos w porównaniu do innych pojazdów, chociażby, nie wiem, do Poloneza Plusa, który był montowany w tych samych latach, w tej samej fabryce, to Polonez troszkę wtedy przypomina upośledzone dziecko DU. No i w sumie był takim bękartem trochę, a Lanos pełnoprawna koreańska konstrukcja, eksportowana na Ukrainę, na zachód, na wschód, do Stanów, do Rosji, do Australii chyba nawet i to jest taki w sumie koreański Golf, tylko że Golf jest o wiele nudniejszy. Tu się więcej dzieje, tylko że też widać, bardzo widać i po stylistyce i po prowadzeniu, że to jest przełom już lat 90. z 2000, a nawet z naciskiem na wczesne lata 2000. To jest 99 rok. Lanos też się jakoś przez te lata bardzo nie zmieniał, ale jak to mówią, lepsze jest wrogiem dobrego. Także w sumie jedyne, co mogę powiedzieć więcej, to to, że Lanos jest naprawdę udaną konstrukcją i jest niedocenionym samochodem. No, nie ma za bardzo potencjału na jakiegoś youngtimera wielkiego, ale takiego fajnego grata do nagniatania na co dzień już jak najbardziej.
To jest samochód, który łączy rozsądek z jakąkolwiek przyjemnością z jazdy, bo to nie jest samochód, z którego chce się wysiąść i uciec jak najdalej. I jest po prostu wygodny. Jest poprawnie wykonany, bo tutaj podejrzewam, że trochę poprawiłeś spasowanie deski, co? Nie. Nie? O. No to biorąc pod uwagę jakość wykonania, gdzie te tworzywa są takie, jak nie pukniesz, to odpukną, to sama deska nie trzeszczy, nie lata i nie mam wrażenia, że zaraz, nie wiem, panel nawiewu na mnie wypadnie i mnie zaatakuje. To jest wszystko zmontowane z tworzyw tanich, ale porządnie. Niby z gówna bata nie ukręcisz, ale tutaj jednak faktycznie z bardzo budżetowych materiałów stworzyli coś fajnie trzyma kupy. No i ta miękka kierownica to jest w ogóle potężny plus ode mnie, że to jest miękka kierownica, a nie tani, twardy plastik, co potrafi być w samochodach tańszych z segmentu tego B, no bo w sumie Lanos to jest segment B. Tu jest fajna miękka i to akurat zdecydowanie wolę, żeby kierownica była miękka, a reszta tworzyw twarda i taka gorsza jakościowo, niż na odwrót. Kierownica to jest to, co trzymamy i to jest fajnie, że jest miękka. Pedały też są umieszczone całkiem sensownie, chociaż mam wrażenie, że są troszeczkę przesunięte do prawej, ale za to tunel środkowy jest na tyle szeroki, że swoim kajakiem na manipulatorze gazu się mieszczę bez problemu. Nie mam żadnego problemu z trafieniem w konkretne pedały i wydaje mi się, że nawet w glanach nie stanowiłoby to problemu. Poza tym, że się siedzi dosyć wysoko i zaskakująco wysoko jak na taki samochód, to jedzie się przyjemnie. No, fajnie się teraz toczymy. Po prostu jest to udana konstrukcja. Dlatego tyle ich żyje do dnia dzisiejszego. Słaby punkt? Blachy i tworzywa. Czy ten ma problem z blachami? Nie. Z tworzywami? No jak widać też nie. Nie ma dopiero 188 000, ale są samochody, gdzie po tym przebiegu już więcej w środku trzeszczy. Tutaj naprawdę, przejeżdżając też przez różne nierówności, studzienki i tak dalej, nie lata wszystko w środku, tylko słychać jakieś tam delikatne rezonowanie, ale bardziej słychać pracę zawieszenia niż jakieś latanie niespasowanych tworzyw. Hamowanie na łuku mimo braku ABS-u bez problemu i zrzucenie na troszkę za niskie obroty nie skutkowało zamulaniem na drodze, tylko sobie Lanos z tym poradził i wyciągnął. No i to jest w sumie silnikowo, to jest dokładnie to, czego się spodziewałem po Espero. Także Lanos jest moim zdaniem bardzo niedocenionym samochodem i szkoda, że w sumie jest tak niedoceniony, że jest uważany za grzybowóz, ale ja w ogóle lubię grzybowozy, więc grzybowozy są spoko. Grzybowozy życiem. Skoro emeryci jeżdżą dalej Lanosami czy Skodami Favorit, chociaż na Felicie też się poprzesiadali i tak dalej, i Espero się zdarza, to znaczy, że te samochody są udane, bo to znaczy, że one bez problemu dożywają do dzisiejszych czasów przy różnej jakości serwisie. Więc Lanos zaliczałby się do jednych z samochodów postapokaliptycznych, gdyby nie fakt, że ma wtrysk. Na wtrysku jest sterowany komputerowo. Jakby Lanosa przerobić na gaźnik, no to kto wie. To może nawet te wszystkie wybuchy elektro coś tam na słońcu nie miałyby żadnego wpływu na pracę Lanosa. Poza tym to jest naprawdę fajna, udana konstrukcja, jest naprawdę wygodnie i to jest samochód, który nie odstrasza. Także to by było na dzisiaj tyle. Trzymajcie się. No i cześć!